Hej, witam się z Wami na moim kanale, zapraszam na filmik z ulubieńcami miesiąca listopada. Postanowiłam nagrać taki filmik, bo mam kilka fajnych kosmetyków, które naprawdę służyły mi w tym miesiącu wyjątkowo dobrze. Może któraś z Was zainspiruje się tą moją krótką informacją i również zerknie na te kosmetyki przychylniej w drogeriach, albo będziecie chciały wypróbować je również, bo na pewno są warte zainteresowania. Oczywiście nie wszystko dla wszystkich, nie każdy kosmetyk się sprawdzi u każdego, ale może jakaś inspiracja, bo te rzeczy akurat bardzo się u mnie fajnie sprawdziły. Dobrze, nie przeciągam, bo gadam o tym samym w kółko. Przede wszystkim zacznę od pielęgnacji. Tu nie będzie dużo rzeczy, bo będą aż trzy i może tylko trzy. Przede wszystkim Time Revolution i ta esencja. Mówię o tej esencji dlatego jako o ulubieńcu, chociaż to jest ulubieniec od dłuższego czasu mojej pielęgnacji, dlatego że w tym miesiącu, jak zaczęło się już ogrzewanie, jak zaczęła się taki problem z takim ukojeniem skóry, żeby nadać jej jednak tego ukojenia po tym, jak to jak wszystko wysuszało mi wokół, to powiem Wam, że ta esencja robi niesamowitą robotę. To jest ukajacz, to jest nawilżacz, to jest cudowny kosmetyk, który również przywraca skórze tą barierę ochronną. Tylko się chce ciągle używać tego. Naprawdę polecam Wam, sprawdźcie sobie na stronce Miszy tę konkretną esencję. Poczytajcie o jej składzie, to jest cudowny naprawdę ukajacz skóry, jeżeli Was to interesuje. Dodatkowo to jest niesamowity, wydajny kosmetyk, tam kilka kropel wystarczy, żeby ta esencja spowodowała cuda. Ja stosuję ją rano i wieczorem. Słuchajcie, następnie dwa kosmetyki. Jeden z nich to jest krem kwas azealinowy 20%. Ten akurat jest z Dermatiki i to jest bardzo prosty skład tego kosmetyku i to jest bardzo duże stężenie. Ja tam rozmawiałam z dermatologiem na stronie i tam cały czas przekonuje mnie ten lekarz, że to jest wszystko w porządku, że mogę stosować takie stężenie w połączeniu ze swoją tretinoiną o zwiększonym procencie. Słuchajcie, przede wszystkim to jest kosmetyk, który świetnie czyści skórę, ale tak bezpiecznie. To jest ukajacz skóry również, jeżeli chodzi o trądzik różowaty. Ja nie jestem ekspertem, nie będę się wypowiadała oczywiście na temat działania tego kosmetyku stricte, jeżeli się ma trądzik różowaty, ale to jest coś takiego, co natychmiast powoduje u mnie taki, to nie jest ukojenie, bo to bym powiedziała to może źle, ujęła to jakoś źle. To jest coś takiego, co nadaje skórze, przestaje się czerwienić u mnie w moim przypadku, przestają się tworzyć zaskórniki, jakieś bardzo ładnie się wyczyszcza porowatość skóry. Zerknijcie, poczytajcie sobie o kwasie azalinowym w pielęgnacji, na pewno coś Was zainteresuje. Tak jak mówię, u mnie jest duże stężenie, może warto zacząć od czegoś mniejszego, dlatego że ja mam stężenie kwasu azalinowego również w swoich kosmetykach w Dermatice, w mieszance od bardzo dłuższego czasu, więc może dla mnie 20% stężenie jest w sam raz, ale dla kogoś innego będzie wręcz podrażniające. I następnie kosmetyk, który właściwie trafił do mnie przez przypadek i jestem zaskoczona jego działaniem. W tym miesiącu naprawdę się z nim nie rozstawałam. To jest kosmetyk z Hebe. Ta nazwa to jest tak trudna do wymówienia dla mnie. To jest coś po francusku chyba, z tego co tak to wygląda. Jakiś Revuelé, może tak, Revuelé? Coś takiego. To jest wersja z ceramidami. Ja to sobie, tak jak mówię, to trafiło do mnie przez przypadek w moje szufladki, mój składzik kosmetyczny, ale jestem z tego kosmetyku bardzo zadowolona. To jest niesamowity nawilżacz. Kropelka wystarczy, żeby nawilżyć skórę. Dodatkowo ja go stosuję właściwie tylko i wyłącznie ostatnio w pielęgnacji dekoltu i szyi. Tam się spisuje genialnie. To jest taki mały geniusz nawilżający, który świetnie nawilża skórę. Także bardzo, bardzo Wam polecam. Żeby nie przeciągać, bo mam mnóstwo kosmetyków kolorowych do pokazania, to pokażę Wam dwie rzeczy. Jedna jest dowłosowa, druga do rąk w moich ulubieńcach i coś jeszcze do ust. Także szybko takiej pielęgnacji. Przede wszystkim maska do włosów, która po prostu spisuje się świetnie u mnie. To jest maseczka z Crazy Hair i to jest 1000 ml w takiej wielkiej puszce, wersja z masłem kakaowym. Świetnie się u mnie sprawdza również do takiej pielęgnacji przed myciem włosów. Bardzo lubię.
Świetna wydajność, fajnie nie oblepia tych włosów w ten sposób, że one są takie ciężkie, bardzo ładnie nawilża, robi robotę, będę stosowała i wracała do tej maski. Coś innego też mam również zamiar spróbować z tego Crazy Hair. Następnie geniusz do smarowania rąk. Ja Wam chyba wspominałam o tym kosmetyku ostatnio. Bart's Beast, ja kupiłam ten krem, bo miał bardzo dobre opinie na stronie, że nadaje się świetnie do skóry suchej. To jest taki geniusz do nawilżania skóry spierzchniętej, która wymaga mega nawilżenia i mega ochrony. On wszystko to robi, cudownie pachnie, jest mega wydajny. Zobaczcie, to jest po kilku tygodniach stosowania, ja mam tylko takie zużycie, także tam praktycznie nic nie zostało zużyte, może jakaś 1/5 tego kosmetyku, albo nawet nie. Krem spisuje się świetnie, stosowany jest jakkolwiek by nie był stosowany. Nawet 2 razy dziennie, kiedy o nim zapomnę, bo nie wiem, no bo mam dobrej kondycji dłoni, więc zapominam o takim kosmetyku, że muszę go użyć, to zastosowany tylko rano i wieczorem świetnie chroni skórę. Cudo po prostu, warto kupić sobie na jakiejś przecenie. Ja teraz sobie kupiłam drugie opakowanie, dlatego że moja koleżanka również chciała sobie zamówić ten kosmetyk, żeśmy sobie razem zamówiły właśnie w fajnej promocji, także warto. Ja kupuję na Amazon, bo tutaj akurat Bart's Beast nie mam nigdzie w żadnej drogerii, chyba że źle patrzę. No i następny kosmetyk z tej firmy to jest cudo na usta do smarowania skóry na noc. Ja tam nie stosuję tego tylko na noc. Wow, nawilżenie nieziemskie, cudowny kosmetyk, też cena bardzo przystępna w promocji. Nawilżenie połączone z ochroną, to nie jest takie zwykłe nawilżenie, także świetnie się spisuje, oczywiście będzie na stałe w moich czeluściach szufladkowych, bardzo Wam polecam. No i teraz słuchajcie, kosmetyki kolorowe, będzie tego trochę zaczęłam się bardziej malować chyba niż powinna może, albo zresztą nie narzucajmy sobie tych standardów, że ktoś po 40 jakimś tam roku życia to nagle ma przestać wszystko rzucić, bo tam mu się jakaś fałdka tworzy, bo coś nierówne, bo brzydko wygląda. Myślę, że te standardy takie typowo, które coś nam mówią, coś nam przedstawiają, coś ukazują, jak możemy dany kosmetyk stosować lub możemy, czy nie możemy, bo już jesteśmy za stare, za młode, za takie, za siakie, za owakie, to już dawno można chyba przestawić do lamusa, dlatego że każda z nas ma swoją świadomość kosmetyczną, tak ja to nazywam, róbmy co lubimy, zachowujmy się jak się chcemy zachowywać, nie wsadzajmy siebie w jakieś ramy czasowe, które nam mówią w jakiś tam sposób, jak mamy coś czy zakładać, czy robić, czy nie robić. Zachowujmy się jak chcemy i róbmy to, co chcemy i bądźmy sobą, przecież całe życie nie możemy się tak spinać, dodatkowo mamy tylko jedno życie i cieszmy się nim. Nie wkładajmy się w takie ramy, szuflady, bo to chyba nie jest do końca to, co powinniśmy chcieć robić. Tak mi jakoś naszło. Dobra, słuchajcie, przede wszystkim świetny podkład. Ja do tego podkładu wracam i to jest już moje drugie opakowanie, które wykończyłam. Odcień 2-3 i to taki fajny odcień, z którym się fajnie spisuje na tę porę roku. To już jest praktycznie koniec, on jest tylko osadzony na ściankach, ten podkład, także muszę sobie zakupić następne opakowanie. Mam również jakiś odcień dużo ciemniejszy i powiem Wam tak, że te podkłady mi się świetnie sprawdzają, jakkolwiek to nazwał, dlatego że i same, i również świetnie mi się sprawdzają do mieszanek z podkładami, które mam za jasne lub które mi się w ogóle nie sprawdzają, czyli jak mam jakiś podkład, który mi się kompletnie nie trzyma na twarzy, to natychmiast po połączeniu z tymi kropelkami świetnie się spisuje. Wygładza twarz ten podkład, on jej nie przesusza, on fantastycznie wygląda, on jest niewidoczny. No tylko achy i ochy, ja mam naprawdę do niego duży, jak gdyby taki powód do tego, żeby cały czas on był na pierwszym miejscu u mnie, duży powód do tego, ale tak jakoś powiedziałam to po jakiemuś. Świetny produkt, bardzo się lubię z tym podkładem, to jest oczywiście tłumacz w tych kropelkach i ta wersja nude, także bardzo się lubimy i bardzo polecam oczywiście. Następnie, wiecie, zrobiłam się jakaś taka ostatnio korektorowa podocznie, chociaż nigdy aż taka nie byłam, ale kupiłam sobie ten korektor już bardzo dawno temu i on na początku się u mnie w ogóle nie sprawdził. Ja go kupiłam w jakiejś takiej bardzo przystępnej cenie i trochę tak sobie potem plułam w brodę, że go kupiłam, że właściwie to bez sensu ten zakup, dlatego że on się u mnie w ogóle nie sprawdzał.
ale ja go chyba za dużo nakładałam. Ja nie wiem, ja tak mam czasami, że coś kupię i coś się u mnie nie sprawdza przez jakiś okres, a nagle jakby za dotknięciem czarodziejskiej różdżki nagle zaczęło coś działać. Także mam nadzieję, że nie jestem wyjątkiem w tej sprawie. To jest firma Hourglass i to jest ich taki słynny korektor pod oczy. No teraz nie pamiętam nazwy, ale jak wiecie na pewno, bo to jest znany produkt. To ma bardzo w ogóle dobre opinie we wszech bądź. Nie, dzisiaj używam jakichś dziwnych wyrazów. Ma to bardzo dobre opinie na YouTubie na pewno. To jest odcień Cotton. Troszeczkę był dla mnie za jasny, teraz stał się nagle dobry. No ja tak mam, tak jak Wam mówiłam, jeżeli chodzi o takie właśnie opinie. On fantastycznie przylega pod oczami, on nie robi maski, on ładnie rozświetla skórę, on niweluje jakieś tam przebarwienia pod oczy. Ja też w sumie nie kituję się nie wiadomo czym, ale bardzo go lubię i bardzo lubię jego właściwości, bo on w ogóle nie przesusza skóry, także bardzo, bardzo fajny produkt. Oczywiście mi starczy na wieki, nie wiem ile ja go tutaj mam, ale ja go używam bardzo często, więc być może niedługo mi się skończy. Następnie nie mogło zabraknąć tej maskary z Wow Combo. No świetny produkt, to jest maskara, która robi świetną robotę, naprawdę ona się świetnie zmywa, ona mi się nie osypuje, tak jak Wam mówiłam, do jej usunięcia wystarczy tylko woda. No to jest taki mój geniusz makijażowy, z którym się nie rozstaje, absolutnie mi nic nie uczula, on mi się nie odbija, nie opada, nie robi pandy. Tusz, który mam nadzieję zostanie na rynku i będę do niego wracała, bo go uwielbiam. Tusz w odcieniu brązowym, bo ja mam go, tak jak mówiłam Wam wcześniej w filmiku, w takim odcieniu, ma taką fajną silikonową szczoteczkę. No i to jest taki naprawdę fajny tusz, z którym się nie rozstaje, chociaż powtórzyłam to chyba już trzeci raz, że się nie rozstaje. To jest tusz, który na początku powiedziałam sobie nawet, że on nie robi nic, w tym sensie, że on mi robi takie kluski na rzęsach, że jest złym tuszem, ale wystarczyło tydzień go poużywać, żeby on wreszcie doszedł do tych właśnie swoich świetnych właściwości. Wiele tuszy się tak zachowuje. Ale jeszcze się nigdy nie spotkałam z takim tuszem, który właśnie się zmywa w ten sposób. To jest naprawdę fantastyczna rzecz. Bo on, mimo tego, że jest, nie rozpuszcza się nigdzie podczas deszczu, czy podczas parowania oczu, jakiś tam, wiecie, no ale podczas zmywania po prostu zmywa się wodą. Ach, się nagadałam. Ponieważ stałam się bardzo eyelinerowa ostatnio, a w tym miesiącu wyjątkowo, to jest po prostu już przesada, jak szłam w zaparte i robiłam sobie kreski na oczach, tym właśnie eyelinerem. Uwielbiam ten eyeliner w połączeniu z tymi cieniami z firmy MAC. I zaraz Wam powiem, najpierw skończę o tej paletce, najpierw skończę o tym fantastycznym, przepięknym, granatowym odcieniu z firmy Phoera czy Foera, nie wiem jak to się czyta do końca. Ja ten eyeliner mam bardzo długo w swoich czeluściach. Na pewno chciałabym, żeby mieli inne kolory, oni mają tylko w tych pisakach mają czarny, jakiś tam błyszcząco czarny, mają brązowy, który mam, nie mają niestety innych odcieni właśnie w pisaku. Fantastyczny pisak, bardzo długotrwały, nic się nie rozmazujący, fantastycznie rysujący, cudownie wyglądający na powiece również dojrzałe. I tak jak mówię, ja sobie przestałam wmawiać, że coś nie jest dla mnie, skoro i tak jest, to ja sobie po prostu to robię, maluję i no jak nie wyglądam jakoś według siebie jak skruszona śliwka na oczach, no to da się cały czas tego używać. Idę w zaparte, że mi jest z tym dobrze, może nie jest. Fantastycznie się genialnie zmywa, delikatnie, także no to jest po prostu produkt cudo. Bardzo Wam polecam, bardzo długo go używam, mam go w swoich zapasach makijażowych, a on mi się nie kończy, także nie wiem, czy to jest zaleta tego produktu, czy wada, no rozumcie jak chcecie. Bardzo, bardzo fajny eyeliner. Ja go kupiłam na Amazon, wiem, że on jest też na eBayu. Tak. Dobrze, i teraz słuchajcie, cienie. Ta paletka w moim zestawie makijażowym, to już ona jest od dawna, ale wyjątkowo w tym miesiącu, jak nie od nawet 2 miesięcy, on jest cały czas obecna na moich oczach. To jest właśnie ta paleta. Ja nie wiem, czy ona jest jeszcze dostępna. Paleta ma taki cudny cień, chociaż ja korzystam z bardzo wielu cieni tutaj, może oprócz 2 czy 3, to ma taki cudny cień tutaj, taki mieniący się. I ten cień wygląda na oczach zjawiskowo i bardzo dużo dostaję zawsze zapytań, co to jest za cień, a to jest ten cień właśnie z Maca. On ma na pewno swoją nazwę, bo tutaj na tej palecie z tyłu jest wymienione są nazwy tych cieni, ale to są wszystko tak maleńkimi literkami napisane
te nazwy. Dodatkowo nie wiem, która jest którym cieniem, bo ja tak się na cieniach Maka nie znam, żeby aż znać ich wszystkie nazwy. Cień ma cudowne właściwości wyglądające naocznie, czyli on prezentuje się w palecie tak, zobaczcie, to jest taka jak gdyby brzoskwinia, miedź, cudo takie. Nałożony na palca wygląda tak pod złoty kolor, ale nałożony na oko palcem lub pędzlem wygląda na tak złociście, jakoś tak wpadająco w taki róż. Jest to taki nieopisany kolor, nie do odgarnięcia, nie do ogarnięcia. I tak jak mówię, dostaję zawsze wiele komplementów, co to jest na tych oczach, że to tak ładnie wygląda. Nie to, że mam jakieś, nie to mam jakie piękne oczy, tylko na pewno ten cień po prostu wywołuje tyle emocji. Powiem Wam tak, do cieni oczywiście wracam i używam i to są jedne z moich ulubionych w ogóle palet, ale chodzi o to, że też nie wsadziłam się w jakąś tam szufladę, że nie wypada mi się na przykład malować błyszczącym cieniem, bo to już nie wypada w tym wieku, czy coś podobnego. Po prostu maluję się nadal i uważam, że to jest bardzo dobra paleta, bo wszystkie te cienie tam są fajne, oprócz tego bordowego, który wygląda u mnie najzwyczajniej źle, no ale każda z nas jest inna i każda z nas się czuje inaczej w jakimś tam cieniu, czy w jakimś tam danym kolorze na oczach, ale się rozgadałam w ogóle nie na temat. Słuchajcie, i to by było wszystko. Zmieściłam się nawet w 15 czy tam 16 minutach, co jest dla mnie mega osiągnięciem, ale też chyba nie trzeba tak pędzić do przodu ze wszystkim, bo teraz wszystko tak pędzi i każdy chce mieć jak najwięcej informacji w jak najkrótszym czasie i to tak nas też napędza do takiego, sami tak pędzimy chyba w związku z tym. Nie wiem, co mnie tak dzisiaj naszło na jakieś refleksje, no ale tak to właśnie wygląda, tak mi się właśnie wydaje, że wszędzie czujemy nacisk, żeby jak najwięcej informacji w jak najszybszym, najkrótszym jakimś terminie, najszybszym tempie uzyskać i przez to te nasze życie też tak pędzi strasznie, bo i my sami się chyba czujemy też jacyś niewypoczęci przez to. Dobra, i tym akcentem przemyśliwującym wszystko na wskroś kończę ten filmik. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłam. Dajcie mi koniecznie znać, czy coś macie z tych kosmetyków, czy macie podobne wrażenia na ich temat. A jeśli zainspirowałam kogoś do zakupu, to też bym chciała usłyszeć, bo jest to bardzo miłe. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie do następnych filmików. Dziękuję za wszystkie łapki w górę i dziękuję za nowe osoby tutaj na kanale, bo one się wciąż pojawiają, co jest bardzo, bardzo miłe dla mnie. Trzymajcie się, pa!